Mówią, że każda potwora znajdzie swojego amatora. To się ma nijak do tego odcinka, którego chcę powiedzieć, ale fajnie brzmi. Dzień dobry! Witamy serdecznie w najlepszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek. Oczywiście to, co powiedziałem, to kłamstwo, bo najlepszym dniem tygodnia jest oczywiście niedziela. Ale poniedziałek jest fajny, bo jest poniedziałek. Ostatni tydzień Adwentu. Moi drodzy, ostatnie 4 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Jesteśmy już bardzo blisko, no i potem koniec. Koniec, już nigdy więcej nie będzie, jeszcze 5 minutek. Więc wsłuchajcie się uważnie, żeby było ciekawie. Najpierw ciekawostka natury ogólnej, takiej w ogóle, bo na pewno już widzieliście, że ja tu mówię dużo takich różnych ciekawostek, takich szczególnie o zwierzątkach. Dlatego też, że je dosyć łatwo znaleźć. Będą też oczywiście inne. Ale kiedyś czytałem takie bardzo ładne zdanie w książce niejakiego pana Antonego Smitha. Taka jest książka Umysł. I on pisze, że jeśli popatrzeć na nas i na zwierzęta, to my jesteśmy po prostu najbardziej upośledzonym gatunkiem na Ziemi. To jest jeśli chodzi o zmysły. Że po prostu ogromna większość zwierząt, nie wszystkie, ale widzi lepiej niż my, słyszy lepiej niż my, wącha lepiej niż my. Że nasze w ogóle wąchanie to jest w ogóle pikuś przy tym, jak oczywiście wąchają zwierzęta. My, żeby coś poczuć, to trzeba włożyć po prostu nos w coś. Zupełnie beznadziejnie mamy z wszystkimi tymi zmysłami. Mówi, że ewentualnie może jesteśmy nieźli w dotyku czasem, a już zupełnie nie czaimy takich rzeczy jak rozpoznawanie temperatury, albo jakieś na przykład ultradźwięki, albo magnetyzm, albo promieniowanie i tak dalej. I to jest w ogóle, myślę, ciekawe, że człowiek, który jest jakby panem stworzenia, nie? No jakby rządzi w sobie w tym świecie, jakby jest takim przewodnikiem, to jest de facto tak oczywiście zmysłowo upośledzony. To jest w ogóle ładne słowo, uważam, że jesteśmy zmysłowo upośledzeni. Ciekawe w ogóle. A propos, bo teraz będzie właśnie taka ciekawostka o zwierzęciu, które mogłoby się wydawać, że zmysłowo jest od nas bardziej upośledzone. Krewetka pistoletowa. Nazywa się bardzo ładnie po łacinie Alpheus bellullus. Ta krewetka pistoletowa to jest dosyć rzadka krewetka. Ona żyje u wybrzeży Nowej Zelandii. No i ma jedną dosyć trudną cechę swojego żywota. Otóż jest niewidoma. I to nie to, że jakaś jedna, że tam wszystkie krewetki pistoletowe widzą, a jedna akurat jest niewidoma. Tylko krewetka pistoletowa po prostu nie widzi, nie jest ślepa, po prostu nie potrafi patrzeć. Zresztą tam pod wodą ciemno jest, nie? Ale ona w ogóle nie widzi. No i krewetka ma problem, bo żyć bez oczu, to po pierwsze trudno znaleźć coś do jedzenia, po drugie, coś cię może zjeść, nie? Czyli zamiast szukać do jedzenia czegoś, to sam się staniesz jedzeniem. No bo nie zobaczysz tam, z której strony coś podpływa. No i taka biedna krewetka miałaby przechlapane, nie? No bo nic nie widzi, nie wie w ogóle, jak to tam funkcjonować. I co wymyśliła krewetka pistoletowa u wybrzeży Nowej Zelandii? Uważam, że krewetka jest po prostu mega gościową. Otóż krewetka weszła w symbiozę z taką bardzo ciekawą rybką. Rybka się nazywa, też ma ekstra nazwę, babka. W sensie rybka, babka. Więc tylko krewetka znalazła sobie babkę. I ta krewetka, w sensie każda krewetka znajduje sobie babkę. I każda krewetka pistoletowa żyje w pewnej symbiozie z tą rybką. Na czym polega ta symbioza? Otóż krewetka, ona żyje w takich norkach. W sensie ona sobie tam w ziemi kopie takie norki i tam mieszka. I dlatego się to spodobało tej rybce babce, w sensie pewnie dlatego jakoś tam udało się krewetce zahaczyć rybkę babkę, że ją zaprosiła do siebie do norki. Powiedziała jej, tej babce: słuchaj, możesz u mnie w norce mieszkać. Będziesz bezpieczna u mnie w norce, nie zeżrą cię tam żadne stworzenia inne, tam po prostu oprychy morskie. No i rybka babka sobie mieszka w norce u krewetki. Czyli mówiąc tylko pomieszkuje u niej, ma za darmo, nie musi płacić rachunków, ma czynsz za darmo i jakby jest jej dobrze. Na czym polega, że tak powiem, drugostronna umowa? Otóż rybka babka wyprowadza krewetkę z norki i prowadzi ją do miejsc, gdzie ona może znaleźć jedzenie, ale super jest to, jak ona ją prowadzi. No bo wiadomo, że one nie mogą sobie pogadać, nie? I nie może rybka babka powiedzieć: tutaj chodź, tu krewetko, tutaj w prawo, bo tutaj jest akurat restauracja i będziemy jeść. Tylko co się dzieje? Krewetka ma takie te czułki, nie? I krewetka tym czułkiem dotyka ogonka tej rybki babki i po prostu cały czas ją tak trzyma za ten ogonek tym czułkiem. I jak rybka gdzieś skręca, no to krewetka, która tam dotyka ten ogonek, no to czuje, że ona skręca i idzie za nią tam, gdzie ona skręca. Uważam, że to jest bardzo ładny taki obrazek, że po prostu ona trzyma ją tak za ogonek, nie? I tak sobie idą. Ona ją trzyma i idą. Fajnie jest, jak na przykład jakieś niebezpieczeństwo jest. W sensie rybka babka zobaczy, że tam jakiś tam płynie. Nie wiem w ogóle, co to je te krewetki. Oprócz ludzi, nie? Ale właśnie, zobacz na przykład, że nurek płynie, nie?
i już rybka babka wie, że nurek chce tam krewetkę chwycić. To wtedy rybka babka szybko tak po prostu macha tym ogonkiem i jak krewetka czuje, że to jest takie machanie, to znaczy, że trzeba przyspieszyć, znaczy, że trzeba po prostu uciekać, szybko się chowamy. Mówiąc krótko, one się znalazły po prostu doskonałą współpracę, nie? Jedna mieszka u drugiej, a tamta żywi tamtą drugą. Jak to w ogóle jest powymyślane w tej naturze, że one takie rzeczy robią, nie? Że taka krewetka się szczaiła, że taką babkę sobie musi znaleźć. Ja tego w ogóle nie jarzę. To jest po prostu tak genialnie wszystko pomyślane, że i to jeszcze to chodzi za tym ogonkiem, nie? W ogóle super. Co w związku z tą ciekawostką? No myślę, że to bardzo proste. Bo jakby nie chodzi nawet o te miejsca, gdzie my właśnie jesteśmy, nie wiem, niewidomi, tak? Tylko chodzi o wszystkie takie rzeczy, gdzie sobie z czymś nie radzimy. Jakby ta ślepota tej krewetki, no to jest takie miejsce, gdzie krewetka po prostu sama nie jest w stanie sobie czegoś tam ogarnąć. I my mamy, każdy ma takie miejsca, nie? Gdzie jesteśmy słabi, gdzie nie potrafimy, gdzie nie mamy umiejętności, albo jesteśmy bojaźliwi, no albo tam cokolwiek. Musimy się nauczyć, ja wiem, że to jest oczywiste, ale właśnie nie jest oczywiste, że trzeba się nauczyć prosić o pomoc. Trzeba się nauczyć, że nie dam rady wszystkiego sam. I oczywiście to, że nie damy rady wszystkiego sami, to wiemy. Tylko my często w związku z tym, że nie damy sami rady, no to tak się osuwamy, a to tutaj to nie będę wyskakiwał, bo to nie umiem. Przestań się bać, prosić o pomoc. Jak sobie w czymś nie radzisz, poszukaj pomocy. To nasze po prostu takie pyszne, egoistyczne, sam sobie muszę dać radę, sam sobie poradzę. Ja to szczególnie, przepraszam, ale szczególnie to mówię do facetów. Bo to my, panowie, mamy po prostu w sposób niewiarygodny, bo jeszcze kobiety jakoś tam, myślę, są to trochę lepsze, że potrafią tam, gdzie są słabe, tam, gdzie nie radzą sobie z czymś, to potrafią, czasem oczywiście do przesady, ale potrafią poprosić o pomoc. Natomiast facet po prostu zabije się, a nie da się. Po prostu nic nie umie, nie potrafi, wykłada się po prostu na wszystkie możliwe strony, ale nie, on się nie zniży do tego, żeby poprosić o pomoc. Nieprawda. Aha, tak, nieprawda. Aha. Właśnie potwierdził. No. Panowie, ale nie tylko panowie, wszyscy, kochani, jeśli rozpoznajesz, że jest coś nie tak, masz grzechy, masz słabości, masz trudności, masz nałogi, poproś o pomoc. Poszukaj rybki babki, jakkolwiek to brzmi, żeby cię ktoś wziął czułkiem za ogonek, znaczy w sensie, żebyś czułkiem jej ogonka dotknął i żebyście poszli razem. Cytat na dziś, myślę, strasznie prosty. List do Galatów, tak mówi święty Paweł. Jeden drugiego brzemiona noście. To jest jedyna chrześcijańska postawa, jedyny chrześcijański sposób bycia w tym świecie. Nie jesteśmy powołani do zbawienia się w samotności, do tego, żeby każdy z nas sobie poradził i znalazł doskonałość, świętość, miłość, whatever. Wszyscy kogoś potrzebujemy. Nawet ci, którzy nam się wydają najbardziej fantastyczni, święci, niewiarygodni i w ogóle mega. Wszyscy potrzebujemy pomocy. Nie bójmy się tego. Jedni drugich brzemiona nośmy. Bardzo zachęcam, żebyśmy dzisiaj, nawet jeżeli jesteśmy ślepymi krewetkami, poszukali rybki babki, żeby znaleźć pomoc. Ale w ogóle, że to jest tak zrobione, ty w ogóle, no jak one się dogadały, kurka, no co, no, krewetka chodziła, kurka i co, no, szukam babki, no. Taka kartka, szukam babki, nie, bo nie widzę. Nawet wiesz, że nie widziała, to skąd mogła wiedzieć, że akurat babka podpłynęła, wiesz, że kurkę by jakiś rekin popłynął, ona by uwierzyła.